Witam serdecznie. Dzisiaj mam dla Państwa super sprawdzony przepis na rogaliki kruchodrożdżowe z nadzieniem. Zapraszam do wspólnego pieczenia. Zaczniemy sobie od drożdży. 50 g świeżych drożdży rozkruszamy do małej miseczki. Zasypujemy 1 dużą łyżką cukru. I jeśli chodzi o cukier, więcej nie będziemy w ogóle dodawać do rogalików. Teraz drożdże musimy rozpuścić w tym cukrze. To troszeczkę potrwa. One zaczną za chwileczkę pracować. Zrobią się po prostu takie wodniste. I tak wymieszane drożdże odstawiamy sobie na chwilkę. I teraz tak, tutaj mam 500 g przesianej mąki, u mnie tortowa. Dodamy sobie do mąki sól, nie za dużo, taką szczyptę, o, tyle gdzieś. 1 cukier waniliowy albo wanilinowy, 300 g zimnego masła, ja sobie tak pokroiłam w kostkę, żeby łatwiej było później połączyć z ciastem. Masła dosyć dużo idzie, ale powiem Państwu, tak musi być. Ja kiedyś zmniejszyłam ilość masła i po prostu rogaliki były takie dosyć suche. Do tego 2 jajka rozczepujemy sobie. 2 łyżki śmietany gęstej, kwaśnej, 18 i wyrabiamy. Proszę zobaczyć, jak drożdże już fajnie zrobiły się płynne. Chwilkę to trwało. Teraz już sobie dokładamy te drożdże i wyrabiamy ciasto. Ciasto wyrobione. I teraz tak, wkładamy do miski, przykrywamy ściereczką albo jakimś talerzem i wkładamy do lodówki na co najmniej 1 godzinę. Moje ciasto było w lodówce prawie 2 godziny. Jest miękkie, troszeczkę trzeba sobie go poprzerabiać, ale tak tylko troszeczkę. Mąka do podsypywania musi być. I teraz przedzielimy sobie go, no tak myślę, że na 4-5 części. To na razie tam miseczki i będziemy rozwałkowywać na okrągły placek, mniej więcej wielkości dużego talerza. Ciasto bardzo fajne, mięciuteńkie, no mniej więcej taka wielkość. No i teraz za pomocą radełka albo noża przecinamy na pół, później znowu na pół i jeszcze raz. I teraz, kochani, nadziewamy czym kto lubi, że tak powiem. Może być dżem, może być konfitura. Obojętnie, co Państwo lubią. Wszystko tutaj się sprawdzi. Po prostu dajemy nadzienie, które lubimy. Ja mam dżem z czarnej porzeczki i zrobię też z nutellą. Część z dżemem, część z nutellą. I teraz tak, bierzemy sobie troszeczkę tego dżemu, nie za dużo. Tak pół łyżeczki gdzieś. Dajemy zaraz na początek. No i teraz zaczynamy zwijanie. Zaczynamy od tego szerszego boku. No po prostu jedziemy sobie. I teraz te boczki do środka, formując takiego rogalika. I układamy, ja mam blachę z pieca, papier do pieczenia. Zachowujemy odstępy, bo nam jeszcze rogaliki podrosną. Tutaj sobie jeszcze najlepiej boki tak docisnąć, żeby nam ewentualnie dżem nie wypłynął podczas pieczenia. I teraz bierzemy drugą część ciasta i robimy dokładnie tak samo. Troszeczkę mąki, mimo to, że ciasto się nie klei, ale troszeczkę trzeba tam minimalnie podsypać. Ja może powiem Państwu, jaka jest średnica. No tak mniej więcej, żeby było 25, tak? To jest taka właśnie idealna wielkość. Te rogaliki już będę robić z nutellą. Po prostu bierzemy trochę czekolady, dokładnie tak samo jak tutaj. O, proszę zobaczyć, jakie mamy piękne. Tu już mam całą blaszkę. To sobie za chwileczkę zwiniemy. Będzie kolejna blacha. I teraz, kochani, nie czekamy, aż to wyrośnie kompletnie nic, tylko będziemy to od razu
piekli, tylko że jeszcze teraz smarujemy sobie mlekiem po całości. I tak przygotowane rogaliki wkładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 180 stopni i pieczemy około 25 minut. Jak się nam ładnie zezłocą, to już będą gotowe. Kolejna blaszka i zwijamy. Kolejna blaszka, ale smarować mlekiem będziemy przed włożeniem do piekarnika. Tamte będą dosłownie za 2 minutki. Proszę zobaczyć, pierwsza blaszka już jest, piekły się 24 minut, ładnie już kolorek złapały, także już gotowe są. Coś pięknego. I teraz druga blaszka. Kolejne rogaliki upieczone. Te były jeszcze krócej, 23 minuty. Trzeba obserwować. Zimne rogaliki możemy sobie posypać cukrem, pudrem, jeżeli ktoś chce. Kochani, tak prezentują się rogaliki. Bardzo dużo wyszło, z tego przepisu 40 rogalików i to takiej średniej wielkości, wcale nie są małe. To są, powiem Państwu, najpyszniejsze rogaliki, jakie można sobie zrobić w domu. Kruche, bardzo długo zachowują świeżość, przechowywać trzeba tylko w jakimś pojemniku szczelnie zamkniętym. Polecam na spotkania rodzinne, czy nawet na święta sobie zrobić. Bardzo dużo wychodzi i naprawdę są pyszne. Życzę Państwu smacznych rogalików. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki.